Część trzecia, skurwysyny. Część trzecia. Droga w autobusie upłynęła wam na ciszy, na myśleniu. Wendy przeklina to, że nie ma słuchawek. To naprawdę irytujące, bo przydałoby się odciąć i pomyśleć. Nie udało się z tym, bo nie ma ich. Dojeżdżacie w okolice Łazienek Królewskich. O Boże, o ironio, ponieważ wysiadacie akurat koło tej willi. Tak się niefartownie zdarzyło, że akurat tutaj jest ten przystanek. Przechodzicie na drugą stronę, kierujecie się do parku. Ty prowadzisz Nikitę, bo już tam byłaś, bo pamiętasz. Bo Gacek, bo tamten dziwny pan w kaszkiecie. Kierujecie się w stronę Łazienek. Czując jakby sam Craig deptał wam po piętach. Parę osób się jeszcze kręci w okolicy, ale niedużo. Łazienki zamknięte. Główne wejście na pewno. Jeżeli chcecie jakiś dodatkowy opis miejsca, to proszę bardzo. I rozumiem, że ludzie się kręcą wokoło, więc wszystko Tak, wiesz, tam byłoby takie parę średnie. osób. Myślę, że ktoś mógłby po prostu się zaśmiać, że ktoś przeskakuje przez płot, o ile zrobisz to ludzko, że jednak podciągniesz się i tak dalej. Jeżeli przeskoczysz po prostu super siłą, to zwrócisz na siebie uwagę. Wendy, rozumiem, że musimy się przestać na drugą stronę. No tak. Płotu. No tak. Dajmy, że to jakieś wyzwanie albo coś. A jak Gacek mnie prowadził, to on mnie prowadził tym wejściem, prawda? Mhm. Tak, przez jakiś taki parking, taką boczną drogę. On tam przecież tym samochodem jechali przez normalnie trasę dochodzenia. Zresztą byliście o podobnej porze. Wtedy. Pierwszej nocy. No dawaj, Nikita, nie dasz rady! Mówię tak głośniej. Obiecałem ci, że dam radę przeskoczyć. I się wciągam. Nie wierzę ci, że to zrobisz. Tak, to chodź za mną. Dobra. I przechodzę przez... Po czym Wendy z powrotem zrzednie mina i też się podciąga. Okej, to nie jest nic nadzwyczajnego tego zrobić, bo płot jest metalowy, takie jak odgradza się czasem plac budowy, akurat jesteście od takiej strony, więc możecie się przedostać spokojnie na tereny parku. I prowadzę go dalej w to samo miejsce. Widzisz parę wręcz lampionów pływających po tym małym jeziorku przed pałacem i za pałacem. Nie ma tu ludzi. Ale też nie widać w tym momencie Sandy Wagiusa. Chciałabym sprawdzić, czy mogę odpisać na ten numer E. Próbujesz i dostajesz wiadomość zwrotną. XD, próbuj dalej. Wyświetlać to system.
myślałam. Tutaj więc? Tak, jednak na razie nie widać nigdzie ekscelencji. Jak mam się do niego zwracać? Jak chcesz. Możesz się też zwracać do niego o najwyższy. Spodziewanie. Ważnieje twarz. W moim społeczeństwie nie będzie najwyższych. I jakby ten cień znika z twarzy i... Znowu się uśmiecha. Wendy sobie po prostu mówi pod nosem marzenia ściętej głowy. Ja chciałbym sprawdzić, która jest godzina. Jak ja tam sobie łażę. W międzyczasie jest godzina 23:54. To chciałbym do nich napisać na grupowym czacie, że czy jesteście już u Sandy Vagiusa. Odpisuję momentalnie tak. Czekamy w tym samym miejscu. Co przedtem. Wciąż jeszcze ma czas. Wybija północ. Słychać jakiś zegar troszeczkę oddalony, wybijający 12 godzin. Znowu w tych szatach, jak za pierwszej nocy, on, Sandy Vagius, wysoki Trimier. Wychodzi z kuflem, kielichem raczej, który miał ostatnim razem. Widzi, że czekacie. Przez jego obecność widać potęgę w tych starych oczach. Potęgę, której nie czuliście od Aureliusza, od Fabio, od właściwie do tej pory żadnego spokrewnionego tak bardzo, jak czuć od Sandy Vagiusa. Nie wydaje się zadowolony dzisiejszej nocy. Och. Nawet punktualnie. Może zrobicie jakieś postępy. Ja się kłaniam, jak go widzę. Kiwam głową. Przepraszamy, że zawracamy głowę. Właściwie myślę, że możemy wyrównać sytuację. W jakim sensie? O najwyższy. Ze względu na okoliczności uważam, że musicie wykonać dla mnie przysługę. Chciałbym jednego. Nie bywam po stronie anarchów, a wiem, że wy poruszacie się tu i ówdzie. Jest jeden spokrewniony, z którym chciałbym, żebyście zamienili słowo i zobaczyli, bardzo proste, nawet wy, młodzi,
jesteście w stanie sobie prawdopodobnie poradzić. Macie odbyć konwersację i dowiedzieć się najwięcej, co dana osoba robi obecnie i jakie są jej plany. Krewniony? Zgadza się. Czy przyjmujecie? Jak najbardziej zgadza się, ekscelencjo. Zasada równej wymiany. Ja daję wam informacje i wy dajecie również mi. Skoro to będzie równa wymiana, nie mam nic przeciw. Dziękuję. Zatem, kim jest ten szczęśliwy spokrewniony? Szczęśliwy spokrewniony. Nazywa się Mikołaj von Eichendorff. Mikołaj von Inderkiel. Natomiast zachowajcie ostrożność, gdyż ten spokrewniony ma pewien temperament. Jest to zadanie, przy którym chcę, byście zachowali dyskrecję. Zrobimy co w naszej mocy. Dyskretnie oczywiście. Chciałbym, żeby to było pomiędzy tylko i wyłącznie nami. Sobie To zadanie nie łamie maskarady, jeżeli się o to obawiacie. Nie ma dojść do żadnego rozlewu krwi, ani też wybuchów emocji. go znajdziemy. Tylko nie Naturalnie. prowokujcie tej osoby. Osoba ta spodobało jej się otoczenie nowego klanu, który nazywa się Ministerstwo lub jak w innych częściach świata Ministry. Ale nie jest to osoba z tego klanu. Jest to młodzieniec bardzo temperamentny. Czy A z jakiego jest klanu? Jeśli oczywiście można wiedzieć taką informację. Waha się, czy wam powiedzieć. Nie Chciałbym, trzeba. żeby to pozostało nieistotne. Rozumiem. Porozmawiajcie z nim i liczę na informację. Absolutnie proszę drogą elektroniczną nie pisać tego imienia ani nazwiska. Jesteście młodzi, zafiksowani na punkcie technologii. Ale nie chcecie zdecydowanie robić rozgłosu tym nazwiskiem. Jeżeli tej osobie stanie się krzywda, ze mną będziecie mieli do czynienia. Gdybyśmy ją spotkali w jakimś niebezpieczeństwie, mamy ją uratować, jak rozumiem. Myślę, że ta osoba umie o siebie zadbać. Dobrze. Chociaż jest trochę naiwna i jej emocje są czymś, co powstrzymuje ją przed rozsądnymi decyzjami.
wywiążemy się z tego. Co do twojego spokrewnienia, młody neonato. Podaj mi swą dłoń. Dzielniej, neonato. Bierze, przecina ci sztyletem po ręce. Boli trochę. Tak jak takie pieczenie na ranie. Ściska ci dłoń, tak żeby krew szybciej leciała. Krew zaczyna zapełniać kufel. Trzyma cię pewnie. Zdecydowanie. Pozwalam mu na to. Zalisz swe rany. Mówi parę słów, jakby w łacinie, ale nie jesteście do końca pewni. Nie znacie tego języka na tyle dobrze. Brzmi dosyć łacińsko. Ogień wydobywa się nagle z czary, Cofam się gwałtownie. ukazując symbol odwróconego A. Podrapał się po brodzie. Jak zwykle. Młody neonato. I twoim klanem jest Brudża. Jesteś 13 pokolenia od Kaina. Dziękuję za danie mi odpowiedzi na dręczące pytania. Spraw, by twoje dziedzictwo nie stało się durną przepychanką fizyczną, jak wielu z twego klanu. Jest paru Camarylli, którzy są również z twojego. Czyli nie jestem wyjątkiem. Nie jesteś wyjątkiem. Ale jesteś Oj. gatunkiem, który najbardziej zwraca oczy śmiertelników na nas. I najmniej szanuje zasady. Może zwracę waszą uwagę na nich. Dziękuję bardzo, Dziękujemy. Sandy Wagiusie. Kłaniam. Daję wam na moją przysługę tydzień. Jeżeli nie dostanę odpowiedzi, nie liczcie na moje usługi. Zrobimy co w naszej mocy. Nim tydzień upłynie, wrócimy z informacjami. Lepiej by było dla was, gdyby tak było. Zatem ruszajcie, neonaci. Niech wasza noc będzie soczysta i bezpieczna. Niech was nie zmylą prymitywne potrzeby. I wzajemnie. Wycofuję się przez chwilę tyłem, jeszcze przez chwilę zgięty. Właśnie odwracam się i idę. To ja również zmierzam w stronę wyjścia. Ja chciałbym jeszcze raz sprawdzić godzinę, która jest. Jest godzina północ 23. Dobra, to zakładam, że jestem raczej blisko tego cmentarza. Tak, właściwie tak. Czy zamierzasz sam pójść
i się zająć I- tym wszystkim. Nie, jeśli ich nie ma, to chciałbym obejść cmentarz, jeśli to jest możliwe, albo przynajmniej jakąś część tego cmentarza i zobaczyć, wiesz, przyjrzeć się, czy jest jakaś ochrona, czy, nie wiem, kamery, tego typu rzeczy, co się tam dzieje, czy coś się dzieje. Wiesz co, jest o tyle fajnie, że mogę ci powiedzieć szczerze, że nie ma tutaj kamer. Okej? Zweryfikuję tylko małą rzecz. Także tak, setki grobów, setki. Ogromny cmentarz. Wszędzie są groby. Ciężko będzie znaleźć pojedynkę. Szczególnie zważając na to, że szukasz pojedynkę. Bardziej chodziło mi po prostu, żeby jakby zrobić takie, wiesz, wstępne Mhm. rozeznanie, ale Nie, absolutnie nikogo tutaj nie ma. czekam na nich przy głównej bramie. Poza takim dziwnym uczuciem. Jakby najmniej przyjemnie na twoją wyobraźnię działa fakt, że już poprzedniej nocy byłeś na cmentarzu. Byłeś na grobie Leona i znowu jesteś na cmentarzu. Jest coś w tym takiego ironicznego, nieprzyjemnie ironicznego. Ja piszę do niej na grupowym czacie, że aż dziwnie, że jest brudża i też, że czekam przy bramie i żeby się pośpieszyli. Odpisuję, że niedługo będziemy. I że obstawiam wętru. Ja bym tylko jeszcze sprawdzić, czy brama jest otwarta. W sensie... Wiesz furtka co, czy- nie, absolutnie brama nie jest otwarta, ale ja zakładałem, że ty raczej przeskoczyłeś po prostu przez murek, no bo on ma 2 metry, ale to jest po prostu cegły i to nie ciężko przez to przekroczyć. Okej. Wiesz, cmentarze na ogół są zamykane na jakiejś 20, tak na chłopski rozum. Więc tak. Same wejście od bramy jest raczej z kolcami stalowymi, więc raczej byś się nie chciał nadziać. Chociaż to nie byłoby takim dużym problemem, żeby to uniknąć, ale Po prostu... lepiej jak dmuchać jestem- na zimę. Jak jestem w środku, to siedzę gdzieś w cieniu i czekam na nich, a kiedy usłyszę jakieś zbliżające się kroki, to chcę po prostu wyjrzeć, kto idzie, jeśli to oni, no to... Jedyna rzecz, która przykuwa twoją uwagę, jak wchodziłeś, to była nazwa właściwie grabarza tutejszego. To się nazwisko. Tak, Grabarza. zgadza się. Tak. I znajomy. Tak, Banaczyk. Jak? Banaczyk. Coś kojarzysz tą jego postać? Nie kojarzysz. No dobra, ale wiesz, że coś tam ci przypomina. Mniejsza. Sandivagius wraca do siebie. My też już zmierzamy w stronę cmentarza. Dokładnie tak samo. Boy. Dużo będziecie mieli drogi. O tej porze dojechać tam będzie już ciężko i długo wam to zajmie. Wzywam Vivaldiego. Kim jest Vivaldi? Vincenta. Tego wampira od Ubera. Spokrewnionego. Nie pamiętasz go, wpisujesz Vincent Vivaldi, nic się nie wyświetla. Ja ma go w ulubionych, prawda? Witali.
O. Zajęty. Musicie wziąć kogoś innego. Biorę innego, biorę pierwszego lepszego. Okej. Jest Uber, Zbyszek. Biorę. Okej. Będzie za 7 minut. I ja wychodzę tak, żeby łatwiej mu było nas odebrać. Jasna sprawa. Siadacie. Znaczy przyjeżdża. Już. Wsiadamy. No cześć, co słychać? Witam, wszystko gra. Gdzie będzie kursik? Na... Sekundka, muszę sobie przypomnieć adres i szybko wyszukuję w telefonie notatki. Spoko, spoko. Cmentarz Brudnowski. Tak, dokładnie. To tak strasznie po nocy po cmentarzach? Ale grobów chyba nie kopiecie, co? Dobra, zapnijcie pasy proszę i poprawcie maski. Zapinam, poprawiam maskę. On ma maskę? Mhm. Jedziecie. Będziecie się kierować przez most przy Cytadeli. A nie, przepraszam. Z waszego w sumie punktu to będziecie jechać przez most Świętokrzyski. Droga upływa wam na ciszę? Zdecydowanie. Ja rozmyślam o tym symbolu, który rozbłysnął w ogniu. Jak odwrócony znak anarchii. Anarchistów. Punk-rockowców. Troszeczkę. Ja znam ten odwrócony. Odwróconego jeszcze nie widziałeś. Czy odwrócony znak, który pojawił się na... Nieważne. Tak, znam ten oryginał. Mhm. Jasne. No i co, jedziecie? Przejeżdżacie przez nocną Warszawę. Przez parę miejsc. Tutaj w okolicy. Podobna trasa, jaką jechał dzisiaj Gabriel, czyli też jest Muzeum Wojska Polskiego, tory niedaleko od PKP, bloki, Agricola. I jedyne co inne, to jak wjeżdżacie na most Świętokrzyski, kierując się bardziej na północ, tutaj jest niedaleko ASP, co można... Zdecydowanie przykuło moją uwagę. Rozumiem. Skręcacie na most i widać jedno. Widać coś, co troszeczkę może wam dać do myślenia. I jest to pomnik Syrenki Warszawskiej. Z mieczem i tarczą. Symbol. Jest chociaż trochę podobna. Z takiej odległości to byś nie zobaczył ni cholery. Czyli tak się uśmiecham. Dojeżdżacie zatem. Jesteście co prawda od północnej strony Stadionu Narodowego, no ale jedziecie dalej i głębiej.
w okolicy cmentarzu Brudnowskiego. Niedaleko Żydowskiego. Wysiadacie przy wejściu na cmentarz. To była taka trasa. Okay. 43 zł będzie. Płacę kartą. Mhm. Ile tam na końcu masz już? Tak około. Jeszcze na spokojnie. Coś koło równych 4000, ewentualnie 3900 jeszcze. Spokojnej nocy, nie dewastujcie grobów. Nie będziemy wzajemnie. Dziwna randka. Trzymajcie się, hej. Wziął nas za parę, Hej. jak przedjechał. Wendy jest dosyć zamyślona. Widziałeś, że stała się taka, zwłaszcza jak minęliście ASP. To jest ASP. Akademia Sztuk Pięknych. Ja słyszę, że już ktoś podjechał. Jesteś w głębi cmentarza, szukając nagrobka. Czy zmieniasz zdanie i nie szukasz i po prostu idziesz ich złapać? Bo nie napisaliście, gdzie się złapiecie. Ja mówiłem, że będę czekał przy bramie. Tam jest tak 8 bram. Aha, więc To jest ogromny cmentarz. I dzwonię do Gabriela. Halo, Jesteśmy. super, to właśnie do środka, że patrzę na te wszystkie nagrobki. Jesteś w stanie powiedzieć, od której strony wszedłeś? Północnej? Południowej? No, tak zachodnia, południowa. Okej. No ale mówię, teraz jestem po prostu no, gdzieś po środku, no. Okej, będziemy cię szukać. Dobra. Rozłączam. Rozglądam się, Szukam dalej w takim razie. czy ktoś patrzy. Nie, absolutnie. Jest grubo po północy. I ogrodzenie ma na końcu takie kolce, tak? Nie ogrodzenie samo w sobie, a bramki. W sensie furtki na cmentarz, bo tak to normalnie obok to jest takie może lekko ponad 2 metry ceglanego murku. On nie jest całkowicie równy, tylko on ma takie wgłębienia delikatne, jakby na szerokości jednej cegiełki. Jakoś tam sprawnie możecie sobie przeskoczyć górą. Ja bym właśnie chciał normalnie przeskoczyć przez. Normalnie, dobrze. Poproszę cię o rzut na twoją atletykę oraz zręczność. Tak samo będzie z Wendy. Mhm. 4 Bez sukcesy. problemu. Fantastycznie. Dwa Bez sukcesy. problemu również. Bardzo akrobatycznie Wendy. Myślę, że troszeczkę pieniędzy mogłabyś zdobyć w cyrku, gdybyś spróbowała na trampolinach i tym wszystkim. Może to jest jakaś opcja, w końcu cyrk jest pod namiotem, nie ma słońca. To jest jakiś sposób na nieżycie. To co, widzicie właściwie Gabriela za bramą, czekającego na was, tak? No. Brawo, jesteście na czas. Wyrobiliśmy się. Szukają mnie. Aha, twój ojciec. Moi rodzice. I zgadnij co? Śledczy.
Zapewne są w twoim mieszkaniu. Tak. Chociaż jak Leonard obiecał, opóźnił to jak tylko mógł. W każdym razie były tam ubrania Leona na pewno. Twoje. Ale on już nie żyje, a o mnie niewiele osób wie. Oliwia wie. Myślisz, że mogą cię połączyć? Gabrielu, jesteś Coś mi- dziennikarzem, więc jakoś na pewno, nie wiem, trafią do twojej żony. No mojej żony tak, ale nikt Czy nie oprócz uważasz, że... Leopolda i Oliwii mnie nie widział. Okej, ale czy nie uważasz, że to będzie dziwne, jeżeli nagle oboje zniknęliśmy, ale on nie żyje? Myślisz, że co zrobią moi rodzice? Myślisz, że co zrobi Leonard? Myślisz, że... Co się wydarzy? Zależy jak podano powód śmierci Leona, bo tego nie wiemy. Plus twoje odciski były w willi. Na robotnikach, martwych robotnikach. Jak myślisz, co się wydarzy? No cóż, tak już Rozliczymy- wcześniej mówiłem. Wisimy kolejne 2 przysługi. Trzeba zacząć. Wie? Jakie są 2 przysługi? Jedna u Sandy Wagiusa, druga u niejakiego E. Tak, To pewnie jakiś Nosferatu, ale Znając życie to Gacek. może. Wystawił się już jako król, więc pewnie też może być i E. W każdym razie przedstawił się jako prezydent. W każdym razie, No, prezydent, nie król. No. Gabrielu, Dobra. śledczy mieli mój laptop. Tam był e-mail od Kacka, więc pewnie wymazał go jakoś i teraz będzie przysługa czy coś. Oby to było w Tak, ten sposób. Dla wszystkich mamy przysługi oczywiście, kiedy już nagle zwolniły nam się terminy i możemy robić swoje, to Co nie, nie? nagle pojawiły się kolejne. Dobra, zróbmy to zadanie dla Teresy, a od Sandy Wagiusa nawet już dopytam się później. Okej, mamy Musimy- tydzień w każdym razie. Musimy- Rozdzielmy się. Musimy tylko znaleźć na tym ogromnym cmentarzu jedną datę, która ma 600 lat w sumie. Dobra, szukajmy. To nie może być tak trudne. Zejdzie nam najwyżej cała noc. Jak coś, to piszcie. I Wendy idzie na północ. Na północną stronę cmentarza. Ja mam pytanie. Tak. A bo dobra, nieważne. Okej, po prostu przemierzam cmentarz. Ja bym chciał poszukać, czy jest jakiś plan cmentarza. Cmentarz, tyle co wiesz, jest podzielony na pewne segmenty. I właśnie chciałbym zobaczyć Co byś chciał zobaczyć? w internecie, czy gdybym kupował miejsce na tym cmentarzu, przydzieliliby mnie do określonego sektoru, że w określonych sektorach jest miejsce. Myślę, że takie rzeczy załatwia się telefonicznie lub osobiście, a nie przez internet. Jakby nie możesz wybrać miejsca i kliknąć i napisać tu chcę leżeć, bo tu jest całkiem niezły wiatr. Albo ładnie tutaj śnieg spada i się roztapia zimą. Więc musiałbyś się skonsultować z parafią tutaj obecną, telefonicznie, wybrać z kimś, jakimś przedstawicielem firmy. Jednak do kogoś to należy, wiadomo. Cmentarz jest ohydny, powiem szczerze. Jest ohydny z tego prostego powodu, że jest tutaj za przeproszeniem najebane tyle grobów, że jako trup by czuł klaustrofobię od tego. Chodzi o to, że jest naprawdę mało miejsca. I jest ogromna część po prostu przeznaczona na te groby. Jest ta przestrzeń na groby zajmuje 3 razy więcej, ile zajmuje Stadion Narodowy. Więc niemniej jednak poszukiwania są
ciężkie. Z prostego powodu. Jest ciemno. Nie ma tutaj latarni, które by oświetlały groby. Jest jedna główna droga, która daje względne światło. Tak? Jest parę na niej latarni. Przecina to, jakby to powiedzieć, taki krzyż. I tutaj jest parę takich małych latarni, ale one dają lekkie światło. Jeżeli Teresa światło dała jest... No? Czy Teresa dała nam swój numer? Na pewno E- dawała nam numer do swojego zakładu. Bo prosiła, żeby się zakładu. skontaktować. Do zakładu. Tak. Dzwonię do tego zakładu. Memento mori. Słucham. Dobry, mam sprawę pilną i cierpiącą zwłoki. Tylko dla pani Teresy. Dobrze, zobaczę, czy jest osiągalna. Czekasz cały czas. Tak? Nie odzywa się na razie słuchawca. Przełączam. Dziękuję. Próbuję jakieś przełączenie. Halo. Dzień dobry, tutaj Nikita. Witaj, Nikito. Zajmujemy się właśnie. Czemu mam zaszczyt cię słyszeć w mojej słuchawce? Zajmujemy się właśnie tą drobną przysługą, którą jesteśmy poproszeni. O, fantastycznie. Czy wszystko poszło zgodnie z planem? Potrzebujemy po prostu informacji, gdzie dokładnie jest ten grób. Cmentarz jest ogromny, mamy trochę problemów ze znalezieniem. Nie pamiętam. Ale wydaje mi się, że to było w samym sercu cmentarza. To bardzo nam pomogło. W segmencie którymś 4. lub 6. 4. lub 6. Dziękuję, to naprawdę nam znacznie ułatwiło poszukiwania. Dobrze, rozumiem, że jesteście na tropie. Żeby naprawić ten błąd? Oczywiście mamy narzędzia i wolę, żeby to wypełnić. Fantastycznie. Zatem Nikito, do dzieła. Dziękujemy bardzo. Rozłącza się. Chciałem ich szybko znaleźć. Gdzieś w sercu cmentarza, 4. lub 5. alejka. To chodźmy na środek w takim razie i szukajmy tam. Zgadzam się. Możemy zacząć od środka i każdy po prostu pójdzie w swoją stronę do zewnętrznej. Ja zaczynam szukać. Ja również. Nie masz pojęcia, co to jest alejka na cmentarzu. Ja? Jakby tu nie ma numeracji alejek? No, ale są alejki. Zapewne. Są alejki, ale tu nie ma... Są kwatery. Idę od środka. Okej. Ja też szukam na ślepo od środka. Ze względu na to, jak ta sytuacja wygląda, spostrzegawczość i wasz spryt. Wszystkich. Całej trójki. Zobaczymy, jak zadanie zostanie wykonane. Jest dosyć żmudne i nudne. Nie da się tego ukryć. Wszakże jedynie co robicie, to patrzycie, czyj grup jest gdzie. Wendy, nie masz pojęcia. Nie znalazłaś tego kompletnie. Nie wiadomo, czy w lewo, czy w prawo. Jaki kształt ma ten grób. W sumie byłoby dosyć rozsądne spytać się, jaki kształt miał. Ale to nie ma znaczenia, prawda? Nikito, nie masz pojęcia. Też. Może do świtu byś znalazł?
ale na razie nie znajdujesz. Natomiast jeżeli chodzi o Gabriela, mamy zwycięzcę tego pojedynku. Gabrielu 4 sukcesy. Tobie poszło troszeczkę sprawniej. Mogę przerzucić, jeśli trzeba. Nie trzeba. Wydaje ci się, że to znalazłeś. Grup jest dziwny. To znaczy, grup wygląda jak można to określić pieniek. Widać, że wygląda bardzo celtycko, druidycznie. Ciężko to nazwać. Jest napisane Ignacy. Nazwisko jest praktycznie starte, widać parę literek, ale widzisz tylko końcówkę ski, więc to może być milion kombinacji. I masz napisane żył lat 682. Niżej jest napisane, że zmarł 6 września 1913 roku. Ma takie pieniek wypełniony betonem, jakby betonowy pieniek. Nie ma przed nim żadnych kwiatów, niczego. Łatwo go pominąć. Mało kto by to zauważył. Teraz mam pytanie, czy jest napisana na nagrobku data urodzenia? Nie. To w takim razie chciałbym wziąć dłutą, młotek i tą 2 tylko wymazać. Okej. To jest 682, zrobić 668 po prostu. 668? Nie, bo jest 682, prawda? Tak. Lat. To zrobić z tego 68 po prostu. Okej. Tą 2 zmazać. Tak, ale to będzie wyglądało na takiej zasadzie, jakbyś zrobił odprysk w tym miejscu. Zostaje to 68, ale będzie odprysk. Przydałoby się domurować, znaczy jakimś gipsem, betonem, czymkolwiek, jakąś mieszanką do tego. No ale dobrze, jeżeli chcesz to tak pozostawić, to nie ma problemu. Rzuć mi proszę na zręczność i rzemiosło, ale nie masz niestety rzemiosła, więc zobaczmy, co się wydarzy. Trzeba być ostrożnym z takim starym grobem. Trzeba Jeden być. sukces. Czy zamierzasz przerzucić lub dodać swojej mocy? Mogę i to, i to? Możesz jedno działanie takie zrobić. Na jakie się decydujesz? Wolisz przerzucić jedną kość? Lub nawet 2? Czy wolisz sobie dodać kość? Czy ja, jak widzę, że mi to tak średnio idzie, to mogę ich zawołać? To już jest jakby w trakcie robienia. To jest to, jak to idzie teraz, to, że daje ci tą możliwość, oznacza to, że ci nie wyszło. Więc nie możesz się zmienić w tym momencie. Dobra, to po Może prostu... ktoś po tobie poprawić, ale teraz ogólnie Dobra. nie wydarzy się nic. No to chciałbym przerzucić tą jedną kość. Okej, przerzuć ją zatem. Dobra, to z punktem siły woli. Przydałby się tu Leon. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Maestro, niech muzykę gra. Czujesz w sobie coś nieprzyjemnego.
Teraz spójrzmy. Dwójka. Okej. Zaczyna u ciebie działać twoja kompulsja. Zaczął się wielki głód. Masz ogromną ochotę po prostu wgryźć się w swoich przyjaciół. Są tylko oni. Tylko oni noszą krew. Nie ma ich nigdzie na widoku, jak na razie, prawda? Z tego co wiem, to oni do ciebie podeszli. No ja słysząc stukanie, Nikita podszedł. Ja również. Widzicie oczy Gabriela błyszczące światłem. Widzicie, jak tej nocy jest niesamowicie spokojny. Tak to się już skończyło. Chciałbym się zamienić w wilka. A może chcieć, to ty se możesz. Aha, Tak ci odpowiem. Ja się trochę cofam, widząc go. Przypomina ci się, jak stracił kontrolę nad sobą. Nikita, jest źle. Gabriel, wszystko z tobą w porządku? Nic nie jest z nim w porządku. Odsuń się od niego. Nie Cofam się panuję, tylko o krok. nie panuję teraz nad sobą. Nie dasz rady do niego przemówić. Musi coś zjeść. Możesz spróbować. Nie, przepraszam. Mechanicznie ci powiem. Każde działanie w innym celu niż natychmiastowe zaspokojenie teraz twojego głodu wiąże się z tym, że dostajesz karę -2 do wszystkich swoich testów. Zlikwidujesz tą kompulsję, jeżeli się napijesz i stracisz chociażby jedną kość głodu. W takim razie... Czy jestem w stanie mówić? A rzuć na siłę woli, proszę. Będziesz mógł przez chwilę. Dwa sukcesy. Okej, ale jedno zdanie. Może 2. Dobra, to w takim razie... Stawiajcie się! Nie stawiajcie oporu! I skaczę na Nikitę. Typowo moja ręka się prostuje. Żeby tak I chciałbym się z niego napić. Dobrze. Zatem to będzie twoja siła plus twoja atletyka versus Nikita, twoja zręczność oraz bójka. Moja siła i atletyka, tak? Mhm. Jak tam, Nikito? już rzuciłem. A, ty nie masz atletyki?
A, czyli, przepraszam. No, atletyka z niego tak. oraz twoja zręczność. Jedna kość jeszcze. Okej, unikasz ataku Gabriela, który nie jest sobą. Oj nie, absolutnie. Odwracam się szybko, w jakiej jest teraz pozycji, gdzie jest Wendy? No jak się odwróciłeś, to jestem za tobą. Teraz i ta mógłbym się sytuacja. zamienić w wilka? Czy muszę zostać w tej formie jakby... Musisz zostać w tej formie, w Dobra. jakiej zostałeś. No to jak nie wyszło jeden raz, to... Nikita. Na Wendy? Nie, próbuję się odbić od nagrobka jakiegoś i skoczyć znowu na Nikitę. A ja chcę na niego skoczyć i go tak przygwoździć do ziemi. Okej. Zatem wasze siły i atletyka przeciwko sobie. Jeżeli chcesz, Nikito, możesz skorzystać z jakichś... 5 Uff. Nie ma opcji. Gabriel jest na tobie. Chcę spróbować odciągnąć Gabriela. A nie masz takiej siły w rękach. Możesz zapomnieć o tym. Czy walizka, którą trzymał Nikita, leży obok gdzieś? Puściłem, kiedy próbowałem wskoczyć na Gabriela. Co chcesz zrobić z tą walizką? Czy jeżeli uderzyłabym Gabriela, czy mogłabym go wtedy zepchnąć z Nikity? Możemy spróbować. To chcę go uderzyć trochę w głowę, licząc na to, że może straci przytomność, jeżeli to działa u wampirów. Okej, spróbuj. To będą 3 kości w takim wypadku, bo robisz to tym. Gabriel ma twardą głowę, a ta walizka nie jest aż tak twarda. A uderzasz go, ale niestety tak niecelnie, że wszystko wypada z tej walizki i rozsypuje się Mogę po to prostu. rzucić? Możesz spróbować. Okej. 2 kości. Masz 2 kości, więc masz 1 maksymalnie. To 1 bym chciała. Okej. No to 7. 1 sukces, za mało. Sytuacja jest prawie taka sama. Gabrielu? Czyli honory. W takim razie, jeśli już leży na nim, to po prostu chciałbym mu się wgryźć w ramię. I pijesz go? Tak. Dziwne uczucie, kiedy wypijasz krew wampira. Bardzo dziwne. Zupełnie inne niż z człowieka. Wendy, obserwujesz tą sytuację makabryczną, jak Nie, ja dalej próbuję zepchnąć Gabriela, mimo że nie mam siły i tak próbuję to zrobić. wiem, ale i tak mówię, że widzisz po prostu tą sytuację. O to mi chodzi. Nie da się. Nie da się. Jest jak mały czołg teraz po części. Jest zbyt silny, zbyt zwinny i zbyt głodny w tym momencie. Głód może na was nawet uderzyć w dowolnym momencie. Wypijasz. Część Gabriela. Gabrielu, twój głód wzrasta. Znaczy, przepraszam. Nikito, twój głód wzrasta o 2. Możesz wykonać rzut na ten głód, czy ci wzrośnie o 2, czy nie. Okej. Jeden raz Chociaż nie, rzucam na dół. czekaj, przepraszam. Ze względu na to, że on ci wypija właściwie twoją krew, to nie będzie tutaj rzutu akurat. Więc będziesz miał +2 do głodu. Gabrielu, opanowujesz się. Posmakowałeś krwi,
o tyle chodziło głodowi w tobie, żeby to zrobić. Dodatkowo odzyskujesz punkt siły woli. Mój głód nadal pozostaje na takim poziomie, jakim był przed tym wszystkim. Twój głód to teraz 1. Tak, no okej. Dobra, w takim razie schodzę z niego. Co się... Wybacz, Kurde. mówiłem, żebyś się dał. Nie. Chcę go z całej siły walnąć, po prostu w niego, uderzyć w niego. Daj swoją siłę oraz atletykę. Chcę spróbować przepchnąć Gabriela, żeby nie dostał. Daj swoją zręczność oraz walkę wręcz. 1 sukces. Dwa sukcesy. Wendy łapie cię za nadgarstek i powstrzymuje twoje uderzenie. Słuchaj no. Jeszcze raz coś mi takiego zrobisz. Rozwalę cię moimi gołymi rękami, rozszarpię. Panujcie się! Zacznijmy od Jest tego, że spróbuj, a po drugie, jesteś bardziej wytrzymały niż Wendy, dlatego wybrałem ciebie. Spokój się, proszę. Nie wiem, co mnie naszło. Zjebałem ten grup i tak niestety wyszło. Ogarnij się, zaraz załatwimy ci jedzenie i wszystko będzie w porządku, jasne. Nikito, rzuć na swoją siłę woli. Jesteś w stanie zachować w miarę swoją bestię, żeby po prostu nie wybuchła w stronę Gabriela. W miarę. Ale Ej. jednak ludzkie uczucie wkurwienia jest w tobie. Czuję po prostu jak wąż. Jak ona mi się oplata po prostu wokół szyi, przychodzi nad głową. Chciałbym wstać z niego. Co Dzięki. to miało być? Nie wiem. Wiem tyle, co ty. Zazwyczaj tak jest, kiedy jestem bardzo głodny, ale nie byłem tym razem, więc nie wiem, o chuj chodzi. Uspokój się. Dzięki, Wendy, za pomoc. Chciałbym popatrzeć teraz na ten grób. Jak on wygląda. Ale przedstawienie! Musimy się rozejrzeć. Halo. Takiego 43 nie widziałem. Wisz, Duchy? Jeśli Czy my istniejemy, to może i duchy tu są. Czy jesteś duchem? Widzicie ducha. Po prostu ducha. Tak. Niematerialną istotę znajdującą się na cmentarzu. Ubraną po wojskowemu, z karabinem pod pachą. W dosyć, jeżeli macie taką wiedzę, niemieckim uniformie. Na miłość boską, duchy też tu są. Wilkołaki, wampiry, duchy, co jeszcze mumie. Zakłóciliśmy pana spokój. Przepraszamy, jeśli tak było. Nie, dostarczyliście mi trochę rozrywki. Bardzo fajna rozrywka. To pana sprawka. Nie, nie mam wpływu. To pana grób. Wskazuje na ten Ignacego. Tu nikogo nie było.
Jak nikogo nie było. Nikogo tam nie ma. Chuj on tam stoi. Nie wiem, on tu był od dawna. Był klątwą, która nawiedza to miejsce jest to, że wkurwiasz wszystkich tutaj dookoła. No to mówi do ducha czy do Do mnie? ducha. Możesz mi napluć. Pluje. Nie trafiłeś. Dobra, panie błąka na duszo. Czyli ten grup jest niczyi. No on tu jest od dawna. Przecież pisze 1913, no to chyba nie tak dawno. Wiem, Matole. Hitler nie wygrał, a mógł. Masz jakaś imię wkurwiająca istoto? Hans. Dobrze, panie Hans. Czy wie pan cokolwiek o tym grobie? Mieliśmy go tylko podreperować. Ale to, co się tu stało, to kurwa przeszło nasze oczekiwania. Przynajmniej na pewno moje. Jesteście jacyś nadprzyrodzeni. Mówi to duch. No właśnie. Duchy istnieją, jak widać. Niech pan uwierzy, ale wiedzieliśmy o istnieniu nadprzyrodzonych stworzeń innych niż duch o wiele wcześniej. To ci zagadka. Panie Hans, po pierwsze, nie wiem, co niemiecki żołnierz tu robi, ale okej, mniejsza. Po drugie, czy wie pan coś o tym grobie? Nie ma tu ducha tego czegoś. Czegoś? Był dziwny gość. W 53. Jak się nazywał? Nie wiem, nie pytałem go. Ale fajnie się bijecie. Nie Hans. Tu się jedynie o znicze biją. Szajse. Panie Hans. Pan już nie żyje parę ładnych lat. No, To po chuja pan jeszcze tu chodzi? bo mogę. Ja pierdolę. Dobra. Panie Hans, Wendy w tym czasie sobie pozbiera rzeczy. idź pan Siła. pizdu i nie przeszkadzaj. Mogę cię nawiedzać. Czy pan mnie nawiedził właśnie teraz? Mogę cię opętać. Gdybym chciał tylko. Dobrze, w takim razie, panie Hans. Pan idzie w swoją stronę, za światy czy cokolwiek, a my idziemy w swoją. Ja tu mieszkam. A my nie. To wypad. Bardzo byśmy chcieli, ale mamy tu Raz. zadanie, żeby... Budzi się we mnie taki może nietypowy Polak, ale jednak taki, że na to niemieckie słowo reaguje. Panie Hans, czy wie pan cokolwiek o tym grobie? Nie. Robili reportaż. A wie pan co ja bym ci zrobił? Lubię. Nie możesz nic mi zrobić. Jestem duchem. No, pan nie chce iść do nieba, albo Przyrzekam piekła, ci. albo za światów, cokolwiek jest po śmierci. Przyrzekam ci po prostu na wszystko, że jak ja zostanę duchem, to wrócę tutaj i cię rozszarpię na strzępy. A teraz idę coś zjeść. Musiałbyś być tu pochowany. Ale przyjmuję twoje wyzwanie. Złożę cię. Ni. Wydaje mi się, że my już nie mamy duszy. Ja nie wiem. A mnie się wydaje, że mi to lata koło chuja. Idę go po śmierci rozwalić, idę coś zjeść. Dobra, panie duchu, czy ma pan jakiekolwiek wartościowe informacje? Nie. Okej. Nie wiem o złotym pociągu. To chyba był mit. Ja wychodzę z cmentarza. A naziści byli okultystami. To fakt. Ja akurat wiem. Dużo osób to podejrzewa. Dobra, Wendy. Próbowałem naprawić ten grób.
I coś się mocno spierdoliło. Nie wiem co. Nie wiem dlaczego. I jeśli faktycznie tam nie ma żadnego ciała pod tym, Będziecie żadnego się ducha. jeszcze bili. panie, Co mi Już to- zrobisz? już panu pewnie Ruscy albo Polacy wpierdolili raz. Chce pan jeszcze raz dostać? Nie boję się ciebie. Ja też nie. Pana, w sensie. Wendy, nie wiem co z tym zrobić, bo Teresa najwidoczniej nam nie powiedziała o dość ważnej rzeczy, o jakimś opętaniu albo innym nie wiadomo czym. Ja nie wiem, ja Znasz się na sztuce? nie bardzo. Czy ten grób widać, że tam było napisane 682? Jedna rzecz. Nikito, proszę cię, rzuć na spryt i spostrzegawczość. A sukces. Okej. Niestety nie na tyle. A koło twojego ucha, właściwie pyrga cię w ucho, przelatuje czerwony znicz, który ląduje na ziemi roztrzaskany. Aha, ja tak umiem, a ty nie. Niechaj się, czy On. może. On już sobie stąd idzie się na obiad idzie, na kolację. Wendy, Rzekam, że jeszcze tu do ciebie wrócę. Jawki! Pomioty szatana! nie wiem czy też byli pamiętami szatana, mówię to po cichu. A ja powtarzam to głośno. Niemcy też byli pomytami szatana i się proszę... idę po prostu do najbliższego muru. Jest taka piosenka Deutschland. Wendy, popatrz na ten grób. Pokazuję jej ten grób. Deutschland, Deutschland! Nie, nie ta, nie ta. Wendy, popatrz na to. Czy to jest według ciebie zrobione tak, że nie widać, że to jest napisane 682? Nie. A będziesz w stanie to zrobić tak, żeby było? Spróbujmy. I biorę od niego narzędzia. Zręczność oraz rzemiosło, jeżeli posiadasz. Nie posiadam rzemiosła. Ting, ting. I odpada duży kawałek betonu. Ale z tą Teraz- dwójką? Właściwie z całą liczbą. Myślę, że się nada. Nie ma informacji o człowieku. Więc zadanie chyba wykonane. Bierzemy tą liczbę i idziemy stąd. Panie Hans, nic pan nie widział. Nie, ale walka była fajna. I przez to, że pan widział tą walkę i uważa ją pan za fajną, milczy pan jak grób. Jak trup, nawet bym powiedział. Szajse! Scheiße, scheiße. Eine kleine prosie po polu gelaufen. Ich bin Wurst? Czemu pan w ogóle mówi po polsku? Dobra, nieważne. Bo gadają po polsku. To. A nie, i mam mnie w Deutschland. Bym na Oktoberfest pojechał. Dobra, panie Hans, miło było poznać. Do widzenia. Niech pan nie straszy ludzi, bo później będą nas szukać. Wendy. Dobra, biorę te wszystkie narzędzia, staram się te 682 zabrać jakieś okruchy, żeby też nie było tego widać. Widać, że coś świeżo uderzyło w to. Ten beton, który pozostał pod tą warstwą, widać jakby ktoś urwał. Zadanie wykonane chyba. Możemy dzwonić do pani Teresy. A ty z białymi włosami nie masz duszy. Odszedłem. Już tego nie słyszę. Trzymaj się, Hans. A on za tobą leci.
rzuca w ciebie takimi sztucznymi kwiatami. Znaczy nie własną ręką, tylko jakąś taką O co? mocą. Ale miły duch. Tak mówię do Gabriela. Jak pozbierałam ten pistolet, ten tłumik, zamykam z powrotem walizkę, biorę ją. Jeszcze magazynek jest. A, to też zabieram. Wszystko weź, Wendy. Biorę wszystko, co tylko wypadło, chowam z powrotem, układam ładnie, zamykam walizkę. Sprawdzam, czy nie wypadły mi noże. Jeżeli tak, to również podnoszę i idę. No i trzeba zobaczyć, która jest godzina. Padnijcie kiedyś! Na pewno, panie Hans, na pewno. Miłego straszenia. Pa! Chciałbym sprawdzić, która godzina. I jest 2:34. Dobra, więc dzwonię do zakładu pani Mhm. Teresy. Memento mori. Gdzie przyjechać po ciało? Na szczęście nigdzie. Jest sprawa na gorąco, tylko dla uszu pani Teresy. Już muszę sprawdzić, czy jest dostępna. Niech pan sprawdza. Pani Teresa się właśnie pożywia. Proszę zadzwonić później. No dobra. To po prostu wychodzę z tego cmentarza. Idę z Wendy, ona trzyma tą swoją teczkę, a ja resztki z tego grobu. Trzeba to wyjebać po drodze. Temat totalnie wywalony i po prostu przeskakuje siłą. Można Dostajesz uznać, że- jeszcze... Dostajesz jeszcze cegłą, kurwa, w dupę od Hansa na odchodne. Przeskakuje po prostu. Dobrze. Można uznać, że misja wykonana, prawda? Wieku nie ma. No dokładnie. Nie mówiła, czy ma to być dyskretnie, czy nie. Znaczy dyskretnie było, nikt nas nie zauważył, oprócz ducha, ale raczej on nikomu nie powie. Raczej nikt go nie zauważy. Dziwię się, że wy też go widzicie. Może myśli, No bo widziałem. widziałeś wcześniej duchy? Tak. W domu Sandy Wagiusa. Wy go nie widzieliście, dlatego się dziwię, że wy też widzicie duchy. Może duchy mają jakiś poziom spierdolenia, który je osiągną i wtedy stają widoczne dla wszystkich. A może po prostu stwierdził, że nasza bójka była tak interesująca, że nam się pokaże. Okej. Gdzie się kierujecie? Przez murek. Gdzie się kierujecie zatem? W tej nocy jeszcze coś można zrobić. Chciałem się rozejrzeć, czy widać kogoś, jakiegokolwiek człowieka. Nie. Czy coś nam zostało do zrobienia? Oprócz misji dla Sandy Wagiusa. O, właśnie. Co chciał Sandy Wagius? My na nią tydzień mamy znaleźć jakiegoś gościa. Kogo? Mikołaja von jakiegoś tam. Dobrze. Na pewno go znajdziemy, a jest w miarę... Wiemy, gdzie go znaleźć? Wschód, zachód, północ, południe? Po stronie anarchistów. To gdzie tu Pozwólcie, jesteśmy? pozwólcie mi się pożywić, a później bardzo chciałbym z wami o czymś pogadać. Ja też muszę się pożywić, bo inaczej ja też na was się rzucę. Ja A nie jestem narzekam. uzbrojona, więc będzie mi łatwiej. Dobrze. Idziemy się pożywić. Znaczy wy. Ja nie muszę. Ciekawe, czemu nie musisz. No dobrze, a gdzie się kierujecie, moi drodzy? Bo tak koło cmentarza raczej po tej godzinie ciężko kogoś spotkać. Taksówki raczej nie wzywałeś z tymi. Płytą nagrobkową. Czy ja mam pytanie, czy ja jestem w stanie tą płytę połamać na mniejsze części, ten kawałek? Rzuć Albo ją tym u ciebie. dłutem chociaż?
Możesz rzucić na ziemię, możesz spróbować rękami, możesz dłutem, jak Ale chcesz. żebym chciał dłutem. Ale tak dłutem. A żeby ją rozpierniczyć na wiele kawałków, czy Tak. żeby... Okej. Rzemiosło oraz twoja siła. Nie, zręczność, przepraszam. O, Rzemiosła nie masz, więc... a może masło. A no takie rzeczy nie Dwa rzucamy. sukcesy. 2 sukcesy. Mm, myślę, że jest w miarę okej, żeby to chaotycznie rozbić na mniejsze grudki. Co zamierzasz z nimi zrobić? Upadają na ziemię po prostu? Tak, w trakcie jak po prostu idziemy, to chciałbym co jakiś czas rzucać, ale nie tak, żeby robić jakby ślad za nami, tylko tak wiesz, tu Nie idziemy, a gdzieś tam rzucę, idziemy dalej, gdzieś tam. Nie jak Jasia i Małgosia z chlebem. Rozumiem, Nie. jak najbardziej. No dobrze. I żeby w jakiś dom nie trafić, ani samochód. Nie, tu nie ma domów. A, no dobra. To jest... Naprzeciwko właściwie jest Shell. W sensie stacja benzynowa otwarta. Jeżeli was to interesuje. Co jakiś samochód na tankujący? Jest. Jeśli ja Jest. widzę, że wzrok Nikity jest jakby tam skupiony, pamiętaj, że tam są kamery. Wytrzymasz. Po prostu nie rób niczego dziwnego. Jeszcze trochę. Trzeba było kurwa wziąć te pojemniki z krwią. Właśnie, możemy wrócić do hotelu. Tam mamy... Ile jeszcze ich zostało? Czy- No to akurat. Dobra, więc przejdźmy trochę, żebym ten gruz zrzucił i dzwoń po Witalego. Okej. Zadzwonię już teraz, bo pewnie mu trochę zajmie dojechanie. Dzwonimy po Ubera, po Witalego i jedziemy do hotelu, żeby się Mhm. mogli. Witali niedostępny. Od 2 dni właściwie. Odkąd miał po was przyjechać ostatnim razem? No to chuj bombki strzelił, no dobra. Nasz jedyny Uberowiec nie odbiera. Dobra, dzwoń po innego. Nie podoba mi się to i dlatego właśnie nie chciałam jechać z Fabio. Ale już pojechaliśmy. Może faktycznie nie najmądrzejszym pomysłem było wzywanie kogoś z anarchistów, żeby on nas przyjechał pod siedzibę Aureliusza. Ale mniejsza. Wołaj innego Ubera. Zawołam Zbyszka. Patrzę, czy Zbyszek jest dostępny. Nie jest. Już kurwa mać. Szukam kogoś innego. Jest jakaś Monika. Tylko, że on po nas nie przyjechał wtedy pod tą siedzibę, Gabrielu. Bo go odwołałam. Dobra, mniejsza. Może Miał po prostu przyjechać, jest ale chory. go odwołałam. końcu Wampiry je- nie chorują. Ale on jest podobno z tych rzadkokrwistych, czy jakich tam. Może oni chorują. Dobra, w każdym Wołaj razie tą panią Kasię, czy jak. Monikę. Czemu pani Kasia po nas nie jeździ? To prawda. Powinna. Trzeba to jej numer wziąć. No ładna była, pożywił. Co? Chciałbym sprawdzić, czy Aureliusz do mnie odpisał. Tak. Odpisał do ciebie. I co odpisał? Jestem zajęty, bardzo ważne sprawy, jak coś w klubie. Dobra. Zamówiłaś Ubera. No tak, panią Monikę. Pojedziemy do hotelu. Z hotelu udamy się do klubu. Załatwimy numer pani Kasi. Lepiej od razu do klubu, tam też się możemy pożywić. Wasza sprawa. Gdziekolwiek, proszę.
Nie bój się, Nikita, uwierz. Byłem w gorszym stanie niż ty. Parę razy nawet. To już trzeci. Niezwykle mnie to pocieszyło. Odjeżdża takiej średniej jakości samochodzik. Wsiadam. Siadam Nie, do przodu. Dobry. Dokąd będzie kursik? To jest pani Monika? Pani Monika? Tak. Polecam rzucić papierosy. Nie mów mi, kochana, jak mam żyć. Dobrze. Do klubu Co na na dyszek? ulicy Smolnej. Na Smolną. Tak, Smolną. Na Smolną się wybieracie i Uberem jeździcie. Dziwnie. Nie widziała pani może motoru gdzieś? Co w tym dziwnego? Dużo motorów widzę. Ale taki porzucony trochę. I opisuje jak wygląda. Nie mam pojęcia. Z Siedlec niedawno przyjechałam. Skąd? Z Siedlec. Ładne miasto. Nie będzie problemu, jak zapalę papierosa. Nie, a mogę też zapalić? Proszę. Gabriel zaczyna żałować, że usiadł z przodu. Panie ruskie papierosy wypełniają pomieszczenie, znaczy właściwie pojazd. Ja sobie też uchylam okno z tyłu i Szuchlamok. na korbkę. Nie taki samochód, moi drodzy. Taki normalny, no za 5000 powiedzmy. 6. To na korbkę. Tu zawsze są na korbkę. Ja wiem. No, w każdym razie odpalam papierosa, otwierając okno. Okej. Rozumiem, że przesiedzicie w ciszy. Nikita jest nabuzowany. Bym tylko schować moje narzędzia gdzieś do kieszeni czy coś, żeby nie wystawały tak bardzo. Zwłaszcza dłuta. Zostaw kurwa w Uberze. Nie wiesz, jeszcze kiedy się przydadzą. Dobrze. Przejeżdżacie znowu trasę. Trochę czasu upływa. Dojeżdżacie w okolice klubu. Chciałbym jeszcze napisać z mojego nowego telefonu SMS do Oliwii na ten jej 67 numer. zł. Ile? 67 zł. Patrzę się na Wendy wymownie. Masz kartę. Właśnie. Wendy, nie o to mi chodzi. A. Tak, już. Potrzebuję, żeby pani o tym zapomniała. Mam za... Wysiadam z auta. Też wysiadam? Że wsiadam. Taki niejasny déjà vu mam, kiedy ona to powiedziała, ale nie jestem w ogóle w stanie. Spokojnej nocy. Zaraz, to my dojechaliśmy? No Tak. tak. I zapłaciliśmy. Do widzenia. I wysiadam. I idę szybko do klubu. Okej. W porządku. Chciałbym napisać SMS-a do Oliwii pod ten numer, który mi podała. Czy jest w stanie się spotkać w środę o 20. Trochę późno wiadomość. Myślę, że odpiszę ci. Wiem. Okej. Daj mi zrobić notkę. Piszesz z nowego telefonu? Nie mam starego. Jesteście niedaleko klubu. Idziecie centralnie do niego? Tak. Tak.
Dobrze. Ależ polubiliście ten klub. Ta sama muzyka, jak zawsze w tym klubie. Spokojnie o tej porze. Mamy poniedziałek, więc... Pani Kasia was widzi. Pani Kasia jest tym razem troszeczkę inaczej ubrana. Pani Kasia ma na sobie lateksową sukienkę, sięgającą jej do przedkolana, z lateksowymi rękawiczkami w czapce takiego szofera, też skórzaną. Idź Wendy do pani Kasi, poproś o jej numer, gdybyśmy potrzebowali podwózki, a ja jeszcze raz zadzwonię do Teresy. Ja. Ja chciałem zobaczyć, ile ludzi jest w strefie klubowej. 7. 7. Bo ty, Wendy, masz dobre kontakty z panią Kasią. Idę z... Łącznie z barmanem. I wszyscy są tak bardzo blisko siebie, czy... Luźno, bardzo luźno porozrzuceni po klubie. Czy jest ktoś... Albo nie. Chcę podejść do pani Kasi. Pani Kasia sama do was podchodzi. Pan Aureliusz dzisiaj nie jest w nastroju, więc uważajcie na dobór słów. Pani Kasia... Odchodzi. Ja dzwonię do Teresy. Mhm. Znaczy do jej zakładu. 2 mężczyzn podchodzi do ciebie. Do mnie? Ochrona. Nie można używać. Proszę odłożyć telefon. A to przepraszam, nie wiedziałem. To mogę wyjść na zewnątrz i zadzwonić? Proszę wyjść na zewnątrz zatem. Okej, to wychodzę na zewnątrz. To do waszej dwójki, a co wy robicie? Myślę, że wejdę na parkiet. Ja chcę go zatrzymać. Łapiesz go, ale widzisz, że on to już ma praktycznie spiralę w oczach. Tak go zsie, żeby coś wyssać. Okej, puszczam go. Szybko poszło. A ty, Wendy? Ja nie zignoruję prośby pana Aureliusza i będę mógł go informować, zanim się pożywię. Wendy, tanecznym krokiem wchodzisz do Aureliusza. Aureliusz ma przy sobie 3 telefony. Nie wygląda dobrze. Jego krawat nie jest równo, jest troszeczkę luźniej, ma troszeczkę mniej ułożone włosy. Nie jest tym wzorem szyku, którym był przez te wszystkie noce, odkąd go widzicie. Jest zły. Tak, Wendy? Proszę wybaczyć, że przeszkadzam, ale przyszłam się dowiedzieć, czy nie potrzebuje pan w czymś pomocy. Pani Kasia mówiła, że nie jest pan w humorze. Nie powinno być to waszym zmartwieniem mój nastrój. Jeżeli chodzi o pomoc, znajdzie się robota dla was. Zawsze się znajdzie. W tym mieście zawsze się coś musi dziać. Tak, dlatego pytam, czy w czymś nie pomóc. Przejdę do Gabriela w tym momencie. Dzwonisz. Halo? Halo, sprawa nagląca tylko dla uszu pani Teresy. Przy telefonie? A, przepraszam, nie poznałem. Nie, misja wykonana. Fantastycznie. Tylko był pewien mankament, o którym nie wiem, czy pani wiedziała. W trakcie robienia tego, co nam pani zleciła. Coś poszło bardzo nie tak. Już mogło pójść nie tak podczas renowacji grobu.
to, że renowacja nie mogła pójść dobrze, bo Przecież należało jedynie użyć troszeczkę cementu. cementu. Zgadza się. Dobrze. Chcieliśmy to spłaszczyć w inny sposób, ale mniejsza. Ogółem coś mnie opętało. Dosłownie. Nie rozumiem. Było pani kiedyś na pełnym głodzie. Zdarzyło mi się w historii, to fakt. No, to właśnie tak było. Nie wiem dlaczego. To To nie się był... dzieje absolutnie dla każdego z naszego gatunku. Można powiedzieć, że to jest moment, w którym kwiat paproci rośnie. No to ten kwiat paproci akurat wyrósł, jak chcieliśmy zrobić ten grób i wyszło nie tak delikatnie, jak powinno. Proszę cię, Gabrielu, prawda? Tak. Nie przebieraj Teraz w słowach. Powiedz mi dokładnie, co się stało. Zacząłem... Chcieliśmy zmienić po prostu z 682 na 68. Rozumiem. Chcieliśmy spłaszczyć dwójkę. Tak, żeby jej nie było widać. Tak. W trakcie, gdy to robiłem, coś poszło nie tak. I Co wpadłem w poszło pełny nie tak? głód. Poszło nie tak to, że się nie udało. I wpadłem w pełny głód. I teraz nie wiem, czy wpadłem w pełny głód przez to, że się nie udało. Czy się nie udało, dlatego że z jakiegoś powodu wpadłem w ten głodowy szał. Na szczęście udało się opanować sytuację do tego stopnia, że jeszcze zobaczyliśmy ducha. Ducha powiadasz? Tak. Przemiły Niemiec pan Hans. Och, te niesforne istoty zawsze knocą i psują mogą przebiegłe nas- diabliki. Czy one mogą nas opętać? Istnieją takie przypadki, natomiast muszą być niebywale potężne. No, pan Hans no, takiego nie wyglądał. No A dobrze. duchy są tym silniejsze, tym starsze. No ten miał ze 100 lat. A, No, w niecałe. Ewidentnie nie byłby w stanie więcej co cisnąć kamieniem do przodu. Albo cegłą w tyłek Nikity. Dobra, mniejsza. Słucham? Tak, Nikita dostał w potylicę cegłą. Tu nie chodzi o Mój- głowę. Ojejku. Czy jest z nim wszystko dobrze? No, oprócz tego, że jest dość bardzo głodny, to tak. Potrzebuje kogoś, kto mu wyliże rany. Nie wiem, to by musiała pani do niego dzwonić. Ale ogółem, wracając do tematu, wszystkie cyfry są odłupane. To wykonaliście to niebywale, brutalnie. Moje serce się kraja, że nie jesteście w stanie zająć się tak podstawowym zadaniem. Och, cóż ja nie. myślałam. Bylibyśmy w stanie, gdyby nie ten mały incydent. I pytanie teraz, czy wie pani, dlaczego on się wydarzył? Nie mam takiej wiedzy na ten temat. Jeżeli twój głód był nie do zniesienia, powinieneś go skorygować, Gabrielu. Ale niech pani zrozumie, ja tego samego dnia dosłownie... Jest osoba, która się specjalizuje w duchach. Nie wiem, Na czy- pewno już A poznaliście. klątwy? Klątwy? Wolałabym nie mówić o takich rzeczach przez telefon. Ale istnieją. Są takie możliwości, Gabrielu. Kto leżał w tym miejscu? Duch mówił, że nikogo tam nie było. I to niech pozostanie tajemnicą. Niektórych rzeczy wasze delikatne uszy nie powinny wiedzieć. No dobrze, rozumiem. Więc ktokolwiek tam leżał, najwidoczniej był bardzo zły, że majstrowaliśmy przy jego grobie. I stało się to, co się stało. Mam wątpliwości co do twojej tezy, Gabrielu.
To mogę Nie cię dziwię się. zapewnić. Grób nie widać, jaki ma wiek. Tyle wiem. Przepraszamy, że wyszło to tak, jak wyszło. Nie Bo można na pół gwizdka załatwiać moich zadań. Mamy to załatać później. Teraz jest to... Będą tego pewnego rodzaju konsekwencje, zakładam. Tego, że odupaliśmy kawałek. Ze względu na dewastację. No rozumiem, ale możemy to załatać. Już ktoś z moich chłopców się tym zajmie. Na razie bez odbioru. Jacku, bez odbioru. Miłego dnia. Dobranoc. Nocy. Wyłączam telefon. Skoro teraz jeden z jej chłopców się zabierze, to czemu od samego kurwa początku nie mógł? I wracam do klubu z powrotem. Gabrielu? Co robisz? Przepraszam. Nikito, co robisz? Na parkiet. Mhm. Jakieś tam ruchy wykonuję, ale tak Sennie jest jak cholera w klubie o tej porze. przyglądam się, czy jest jakaś osoba stricte oddalona od reszty. Jest. Dziewczyna ubrana bardzo... Jakby pracowała w korporacji, przyszła po prostu się napić. Odpocząć. Czy ona siedzi gdzieś? Stoi? z Tak, drinkiem? siedzi. Z szklanką Long Iced Tea. I przysiadam, barman patrzy. Czy to jest jakby Słucham? przy barmanie? To jest jakby przy... Nie. barmanie? Przy stoliku, a kanapy są pomiędzy sobą. Są na tyle wysokie te kanapy, że nie widzisz, co robi druga osoba na innej kanapie. Okej. Mogę się przysiąść? Chodzę. Aktywuję zachwyt. Zachwyt. Niedługo wychodzę, ale proszę. Wspaniale. Siadam koło niej właściwie. I co robisz? Zna pani może taką książkę? Władza utracona? Nie. A powinnam? Się tylko pytam. Tak w myślach. Nie dziś. Nie dziś. Tak w myślach. Tak. Wtedy nachylam się bardziej w jej stronę. A później szybkim ruchem w jej szyję. Wiesz, że siedziałeś naprzeciwko niej i naprzeciwko pomiędzy wami był stolik, A prawda? nie, Ty usiadłeś do niej. Koło niej centralnie. Nie powiedziałeś, że koło niej na tym samym, tylko do niej. Więc uznaję, że jesteś naprzeciwko. okej. Chciałbym się dosiąść koło niej, żeby mieć właśnie łatwe. Mhm. Dziwnie się czuje ona. Jakby przyciągasz ją, ale nadal czuje się trochę lekko nieswojo. Troszeczkę jej serce bije szybciej. Ja chciałbym. Mówię to i trochę nachylam się, jakby mówiąc to coraz ciszej.
kiedy mówię już naprawdę cicho, nachylam się szybciej i wbijam zęby w szyję i piję. Zważając na tą senną atmosferę i zmęczenie, nie będzie to takim problemem. Wbijasz się, ona chce krzyknąć. Tak, i tak ucina ten moment, w którym więcej osób by usłyszało jej krzyk. I oddaje się. Przyjemności. Ile chcesz wypić? Chciałem się poczuć tak jak po konfrontacji z cyganem, czyli 2 kości głodu chciałem sobie usunąć. Dopijesz ją bardziej. Na pewno będzie potrzebowała trochę, żeby dojść do siebie po takiej utracie. Krew jest zmieszana z ginem, z alkoholem ogólnie krążącym po jej krwiobiegu. Zostawiasz ją, a ona odchyla głowę i Zalizuję ranę. wchodzi w taki półsen. Gabriel widzi, co robisz. Po części. Zalizałem oczywiście ranę, więc Mhm. Gabrielu, gdzie będziesz się kierował? Do Nikity czy do Aureliusza od razu? Nie no, po co mu przeszkadzać w żywieniu do Aureliusza? Okej. Zatem Aureliusz znajduje notkę jakąś na papierze. Tym razem nie na urządzeniu. Jest coś, co możecie dla mnie zrobić. Właściwie kolejny pryszcz wyskakujący na tym podłym mieście. Potrzebuję, żebyście załatwili problem pewnego influencera. Jak to słyszę gdzieś tam po schodach czy coś, to mam... To znaczy? Jest gość, który nazywa siebie wampirkiem. Nie wiemy, czy jest słabokrwistym, czy śmiertelnikiem. Nieważne. Nie interesuje mnie to. Chcę, żeby zaprzestał swoich działań. Bo jeżeli jest słabokrwistym, to łamie maskaradę. A jeżeli łamie maskaradę, możecie zrobić z nim co chcecie. Nie obchodzi mnie to. Jeżeli jest śmiertelnikiem, możecie go nastraszyć jak bardzo chcecie. Nie obchodzi mnie to. Jak tak już jestem bliżej. Dobry wieczór, czyli możemy użyć siły. Możecie. Ale nawet jak jest człowiekiem? Nawet jak jest człowiekiem, a macie go nie zabijać. No tak. Nie potrzebujemy takich sytuacji. Powstrzymajcie się z widocznymi mocami w jego obecności. A jakiś cynk na niego? Gdzie go znaleźć właśnie? Gość kręci się w okolicach centrum. Szczególnie po kawiarniach. A czy jeśli... Można go znaleźć na jego mediach społecznościowych. Wstawia bardzo często posty. Czy jeśli rozwiążemy tę sprawę, to rozważy pan to, co dzisiaj panu pisałem? Którą informację? No, to ma pewnie dość gotówki i aparacie. Jestem w stanie wam zapewnić. Bo tak już Ale chcę, nawet, żeby to było załatwione szybko. co pan rozumie przez szybko? Jedna Mam noc, na dwie. myśli szybko, Gabrielu. Zajmiemy się tym No, czyli jutro. Tak. następnej nocy dokładnie. Dobra. Żadnych prywatnych spraw, mieliście dni wolne na to, żeby pozałatwiać sprawy. Teraz są obowiązki. No dobrze. No takie jeszcze pytanie. Czy wie pan może kim jest... Dobra. Kim może Tak. być E?
wiadomość od kogoś z naszych. Jest to od naszych. Jeżeli o to chodzi. No to wiemy, ale ktoś dokładniej? Bo jak na razie napisał, że jesteśmy mu winni przysługę, ale nie wiem o co chodzi. Przysługę. No chyba tak. Tak napisał Wendy, tak? Mhm. Zażądał od was czegoś dużego. I zażąda od was czegoś dużego. To nie jest osoba, która ma tak wysoką ogładę, natomiast jest osobą wysoce kwalifikowaną. Dzięki Czyli- niemu macie te telefony. Czyli Gacek. Nie. Szef Gacka? Ten wyżej, ten taki Nosferatu, Można- co wszystko kontroluje? Można tak go określić. Czy wiadomo... Dobra, mniejsza. W każdym razie udam się teraz na pożywienie. Chciałam dać znać, że dość... Wendy. Nie będziemy tu dzisiaj nocować, od razu mówię. Mam jeszcze hotel wynajęty. Zresztą przez Fabio. To było od pana, więc... Akurat w tej sytuacji Fabio był na tyle miły, żeby udostępnić wam hotel. Co No, do no, E. Radzę go nie zniechęcać do siebie. Jak moja na mała- razie nawet nie wiemy, kto to jest. Niesamowicie silny sojusznik. Jedna z najważniejszych osób w tym mieście, więc Przyjmiemy radę. Cóż, ja nie będę zabierać więcej czasu. Dziękuję. chwileczkę. Nie powiedziałem wam szczegółów. Gość, o którym mówię, wampirek, ma konto na Instagramie, na Facebooku, tworzył YouTube'a, wstawia bardzo niepokojące dla naszej społeczności filmy. A właściwie to wszystko zaczęło się wczoraj. Wstawił film z tego, jak żeruje na śmiertelniku do sieci. Nie wiemy, czy to była prawda, czy to jest jakiś CGI. Nieistotne. Chcę, żeby to było załatwione. Gość naprawdę nazywa się Ludwik Brzeszczot. Nikito, mógłbyś się wytrzeć. Już. Przepraszam. Był ciężki. Aureliuszu, bo pan jest teraz bardzo zajęty ostatnimi czasy. Do kogo moglibyśmy się zwracać w razie ewentualnych pytań? Oprócz pana. Ktoś... Pytań na temat czego? Na różnych rzeczy. Na przykład chciałem się zapytać o tym, co się stało na cmentarzu parę godzin temu. Gabriel, Tłumacząc. to nie jest najlepszy moment. Nie będziemy zajmować więcej... No teraz nie, no ale no, chciałbym się w najbliższym czasie o tym dowiedzieć, a pani Teresa nie chce mówić, pan jest bardzo zajęty, nie chcę panu przeszkadzać, więc... Ze względu na to, że Fabio wyjechał i parę osób od nas jest szalenie zajętych obecnie. Skoro E się wami zainteresował, swoją drogą jak zawsze niebywale enigmatyczna przykrywka. Czy rozmawiałaś z Aiko Tak. i jak efekty? Dała mi pewne rady, z których próbowałam dzisiaj skorzystać, natomiast potrzebuję ćwiczeń. Wiadomo, jak młody neonata z jakiego jest klanu? Brudża. No to tutaj będzie problem. Taki sam jak ze mną. Też mi się to nie podoba. Gabrielu, nauczanie ciebie nie jest problemem. Są osoby, które potrafią dyscypliny takie jak Gangrela. Tak samo jak Brudża. To nie jest problem.
Jak na razie jeszcze Jest żadnego nie problemem. spotkaliśmy. To znaczy, że jest jakiś problem? Mogę coś pomóc? Nie. To zadanie. Potem zobaczymy, może rzeczy się uspokoją. Ja jestem w trakcie bardzo ważnych negocjacji i chcę, żeby rzeczy zostały zrównoważone. Czy coś się działo, o czym powinienem wiedzieć? Czy była jakaś wpadka? Czy ktoś was śledzi? Czy ktoś cośkolwiek o was nowego wie? Czy kontaktowaliście się ze śmiertelnikami? Tak, teoretycznie. To teoretycznie potrzebuję konkretów. Nie mam czasu, Gabrielu, dzisiaj. Spotkałem Nie mamy dzisiaj czasu starą na znajomą. gawędki. Okej. To tyle. Okej. Czy to wszystko? Patrzę po nich. A, E, Wendy? Mm. Na razie nie jest to na tyle poważne, żeby musiał pan o tym wiedzieć, natomiast jeżeli będzie, od razu się do pana zwrócę. Na razie jestem w stanie załatwić to sama. Pamiętajcie, że o sojuszników trudno w naszej społeczności. I tutaj niektórzy mają bardzo dużo czasu, żeby nie zapominać błędów. Znaczy, mogę powiedzieć tyle, że to nie był żaden błąd z mojej strony. I ja mówię na przyszłość. Teoretycznie dokonaliśmy drobnego aktu wandalizmu, ale to już sprawa właśnie taka grubsza, o której chcieliśmy z panem porozmawiać. To znaczy, Dostaliśmy misję od pani Teresy, żeby zająć się pewnym grobem po Jak tamtej zwykle. stronie. I pech chciał, że coś mnie opętało, ale dosłownie. sensie- manifestacja dosłownie. siły? Normalnie sobie robię to, co nam zlecono i nagle Po prostu ja to... straciłem kontrolę. Gabriel, nie będąc głodnym, wpadł w szał głodu. Może się zdarzyć. Ale co to wywołuje? Różne efekty. Jeszcze widzieliśmy ducha. Cóż, Gabrielowi się po prostu nie udało, jak majstrował przy grobie i chyba się zezłościł, nie wiem jak to nazwać. Kwestia w tobie, Gabrielu, jest jedną z trudniejszych, jakie mają klany. Zauważyłem. Ogólnie. Więc musisz być ekstra uważny, szczególnie przebywać w otoczeniu innych. Zauważyłem. Jak na razie mówię. Któregoś dnia nauczycie się kontrolować znacznie lepiej bestie. nie będziemy Jeszcze trochę. przeszkadzać. Zajmiemy Dobrze. się tym. Czy telefony są Wampirkiem. sprawne, wszystko jest w porządku? Tak, Tak. działają wspaniale. Dziękuję. Świetnie. Gdzie będziecie nocować? W hotelu. W hotelu Marriott. Jaki macie numer pokoju? 223. Dobrze. Jak mówię, jutro wasz cel. Dostaniecie prawdopodobnie współrzędne, z których wysyłane są wszystkie te rzeczy do mediów. To nie będzie problem ustalić, kto skąd cokolwiek wysyła. No dobrze. Zajmiemy się tym. Do jutra. Do jutra. Do jutra. Wychodzę. Ja Mhm. również. Idę Ja od też. razu na dół się pożywić. Pani Kasia czeka na schodach, patrzy jak schodzicie. Pani Kasiu, Tak. ma pani komórkę? To znaczy. Inaczej. Nie ukrywam, że ciężko jest nam się przemieszczać po mieście. Ja po prostu biorę Gabriela za jego ubrania i go odciągam. Ja nie chcę teraz, żeby miał taką rozmowę z panią Kasią. Dobrze. Dajesz się powstrzymać? Tak, daje się powstrzymać, niech będzie. Okej. To nie jest dobry moment, Gabrielu. I dalej cię ciągnę. Dobra, Czy- po co? Po cholerę czy- mnie tam ciągniesz, ja wychodzę.
Czy idziesz żerować? Na kim byś chciała żerować? Jedna osoba śpi, ale nie jesteś pewna, czy śpi. Jest dwóch mężczyzn, którzy rozłożyli jakieś tam dokumenty, coś dyskutują. Widzisz samotnego, takiego pana tak w 50. Widzisz dziewczynę, która prawdopodobnie przydałoby się, żeby okazała dowód, jak wchodziła do tego klubu. No tak, jesteś niepewna, czy na pewno ma te... Bo żeby wejść do takich klubów, potrzeba mieć 21 lat. Chcę wam tylko uświadomić. To nie jest jak z tym. Na co się decydujesz? Na osobę, która śpi. Wydaje mi się jak na razie najbezpieczniejszą opcją. Okej. Nikito, widzisz, do kogo się kieruje Wendy. Wiesz, że żerowałeś z tej Bardzo. samej osoby. Bardzo szybkim krokiem zbliżam się do Wendy. Mhm. W czymś pomóc? Nie. Musisz wybrać inną. Z tej już spróbowałem. To idę do tej dziewczyny, tej młodej. Mhm. Co robisz? Ona coś przegląda w klubie, jest troszeczkę taka wyhukana, troszeczkę wystraszona tego miejsca. Wygląda jak zabłąkana sarenka w światłach pędzącego wampira na nią. Stoi na drodze, czekając. Hej, wszystko gra? Wyglądasz na przestraszoną. A, naprawdę aż tak to widać? Dosyć. Potrzebujesz towarzystwa? A, nie bywam za bardzo w takich miejscach. Troszkę to widać. Są wakacje i chciałam się rozerwać i znajomi szybciej poszli. Ile masz lat? A 21. Okej. Pokazać ci, jak się bawić w takich klubach? Spoko. Ale nie chcę żadnych ciężkich narkotyków. Nie mówię o narkotykach. Ogólnie rzecz biorąc jej wygląd ma różowawe włosy, taki pudrowy róż, takie grzywka na prosto ścięta i włosy gdzieś do ramion. Jest ubrana w bluzkę na ramionczka czarną i w dżinsy zwyczajne, obcisłe, takie marmurkowe, niebieskie i w czarne Nike. Biorę ją na te kanapy, jeżeli są jakieś wolne. Ona tam siedziała, tak. Okej, to przysiadam się tak centralnie obok niej. Tak? Wybacz śmiałość. Po prostu zaciekawiłaś mnie. No powiedz mi coś o sobie. Tak kładę ręce na stół, opieram się na dłoniach. Ojejku, a co byś chciała wiedzieć? No nie wiem, cokolwiek, co lubisz. A, Jeść na przykład, albo robić. lubię jeść... Lubię jeść właściwie dobre jedzenie. Lubię dobry film. Co to jest dobre jedzenie? No takie... Kurczę, no takie... Takie niezdrowe trochę. No, wszystko jasne. No, dobry film lubię, no... Jestem teraz na studiach. Mhm.
tego filologii na 3. roku. No. O kurczę. Cóż, ja jestem studentką na UW. Ojej, to fajnie. A co studiujesz? A... Biologię. Kroisz żaby? Czy to mit jest? Nieżywe, ale tak. Bójka. To tak nie fajnie chyba. Co kto lubi w sumie? Idzie się przyzwyczaić. Obserwuję co te gry, że tak powiem, co Wendy roztacza wokół ofiary. Niczym pajęczyca powoli zbliżająca się i otaczająca swoją ofiarę. Rozmowa dalej się ciągnie. Jak chcesz dokończyć ją? W sumie pokazać ci coś lepszego. Jakby najlepsze uczucie, jakie tylko możesz kiedykolwiek poczuć. No okej, a jak? Przechyl głowę. Nie jestem za bardzo w dziewczyny, nie chcę cię urazić. Nie, daj spokój, to nie będzie tak. Przechyl głowę. Okej. Przechylę głowę. Delikatnie się zbliżam. Spokojnie. I bardzo delikatnie się w nią wgryzam. Ile z niej pijesz? 2 kości. Ze względu na to, że Albo- nie jest... Wypiję jedną. Okej. To nie będzie miało na nią takiego złego wpływu. Ze względu na to, że żadnego z was to nie jest sposób żywienia, taki wasz. Nie zmienia wam się rezonans. Odejmij sobie jakoś głodu. Dobra, skończyłaś. Ona się wyluzowuje, zamyka oczy. Jest kompletnie rozluźniona. Zalizuję ranę, jak skończę. I co? Co dalej? Widzę, że jest rozluźniona, ale nie straciła przytomności. Straciła jakby. Straciła. No to odchodzę, jak zalizałam ranę. Nie wiem, czy jestem ubrudzona, czy nie. Na wszelki wypadek się wycieram. Jak pozostała 2 naszych wampirów? Co wy robicie? Ten taniec godowy troszeczkę Wendy trwa. Ja po prostu czekałem przed klubem i przepraszam, ewentualnie zamówiłem taksówkę. Tam jakiegoś Ubera, żeby nas zawiózł do hotelu. I sprawdzam godzinę też, bo gdyby jakbyś już dochodziła taka 4, to już bym pośpieszał. 4:17. To chciałbym wejść do środka i ich pogonić. Mhm. Wendy już właśnie odchodzi od swojej ofiary i idzie przed klub. No, najwyższa pora. Pora spać. Chodźcie. Zamówię Idziemy. taksówkę. Ale wy płacicie. Ty masz kartę Nikity. A, no to on płaci i tak. No dobra, jazda do, rozumiem, Hotelu. Hotelu. do Marriott. Mariota. okej. Za trasę zapłaciliście jedynie 13 zł. Tyle możemy zapłacić. Akurat była tam ta Monika, więc... Wracacie do hotelu, odbieracie przepustkę, jesteście z powrotem w środku waszego pokoju. Nie od razu na wejściu. Tak, ściągam buty, zaczynam się rozbierać, przynajmniej górę, kładę te narzędzia gdzieś na blacie. Ja również się rozbrajam, czyli
Podchodzę do stolika, kładę tam walizkę z bronią, kładę moje 2 noże i tak. I natychmiast Przygotowuję się powoli do spania. Ale zanim zasnę, wypiję 1 torbę z krwią. idę do lodówki i po prostu od razu wychłeptuję. Jedną? worek. Tak, jedną. To będzie moja ostatnia, Okej. którą mogę zaspokoić. Wendy ponownie bierze sobie słomkę do tego. Ja po prostu się uwalam na kanapę i pół rozebrany po prostu. Zaczęło padać znowu. Na takiej Podnoszę. wysokości deszcz wygląda bardzo ciekawie. Jesteście naprawdę wysoko nad ziemią. Gabriel, Mm-mm. Sorzek na cmentarzu. Luz. Uwierz, to nie była moja wina. Nie tym razem. To nie było moje niedopilnowanie. Chuj wie, co to było tak naprawdę. Wiesz, ja ci tak Ważne, że naprawdę- żyjesz. Ja ci tak naprawdę nie rozszarpię, wiesz? Jeśli jeszcze raz na to zrobisz. Ja natomiast, jeżeli któreś z was będzie się próbować na mnie rzucić, jeżeli któryś z was będzie chciało się na mnie rzucić, ostrzegam. Mam 2 noże i pistolet. Nie próbujcie tego. Wendy, nie wiem, czy 2 noże i pistolet pomogą ci przeciwko rozszalałemu wampirowi. A propos Nikita, ja bym cię mógł rozszarpać. Ale nie chcę. Jakbyś na mnie skoczył, to dostałbyś nóż w brzuch, to na pewno. Dlatego nie skoczyłem na ciebie, tylko na Nikitę. Mądrze. Chociaż Nikita też powinien mieć swój nóż, ja nie wiem. No. Po co ty to nosisz przy sobie? Ja... To nie jest do przycinania moich... Oj, chyba mogę już to powiedzieć. Przyjaciół. Jesteście... Nadal jesteśmy twoimi niankami. Ja już Prawda. was tak zupełnie nie postrzegam. Okej, skoro jesteśmy przyjaciółmi, muszę coś powiedzieć. Czuję się źle z tym, co zrobiłam tej dziewczynie. Mam wyrzuty sumienia. Na jakie dziewczyny? Pożywiłam się na dziewczynie. No to chyba nie pierwszy raz. Tak, ale jest mi źle, że się pożywiłam w ogóle. Wendy, tak już nasze życie teraz. I wiem, że jest chujowe. Ale Ale to jest- widzisz. Ale to jest pierwszy raz, kiedy jest mi tak smutno. Plus, nie wiem, czuję, że stało się coś dziwnego. Wstałam dzisiaj o 18:00. Godzinę przed zachodem słońca. I słońce wcale mnie tak nie wystraszyło. Nie było aż tak groźne jak normalnie. Powinnaś się cieszyć według mnie. Jeśli dzisiaj też się obudzisz, zaczniemy rozważać. Koniecznie. Okej. Po prostu wiedzcie, że jest mi przykro, że... Mogliśmy się zapytać Aureliusza o to. Jesteśmy z tobą, przynajmniej ja jestem. Idę umyć zęby, muszę się pozbyć tego posmaku. Jest przyjemny, ale go nienawidzę. I idę do łazienki. A jeśli ona idzie do łazienki i jakby tematy się kończą, to po prostu odpływam na kanapie. Też się kładę na kanapę. Nie, ja się pod kołdrą rozbieram z tego wszystkiego. Staję w samych majtach. I idę spać. Gdy jak umyję zęby, również idzie do łóżka, zostaje w samej bieliźnie. To znaczy bierze jakąś tam, powiedzmy, białą koszulę i idzie w niej spać.
No dobrze. I tutaj zakończymy. Moi drodzy, 9. sesja za nami. Niesamowite, ile już tego wszystkiego było. Ile godzin. I jesteśmy już razem w tej kampanii. Także pokrzem dla nas. Dzisiejsza historia, pomimo iż miała być lżejsza, wolna, mieliście dużo wolności wyboru, zawęża się. Mimo wszystko, nawet kiedy wroga nie ma na horyzoncie, problemy nadal są. To, czy będziecie sami ze sobą, czy przeciwko przeciwnikowi, nie oznacza, że jesteście bezpieczni. To dzisiaj stało się przecież z Gabrielem. Jego kompulsja zadziałała w taki, a nie inny sposób. Jeżeli to by wydarzyło się w grupie, w dużej grupie ludzi, jakie byłyby tego szkody? Jest to przerażające, jeżeli się nad tym dłużej pomyśli. O co chodziło z tymi 2 śledczymi w mieszkaniu Wendy? I czy Nikita odbędzie swoją debatę? Czy odnowicie swoją pracę, wasza dwójka? A może nawet Wendy z uniwersytetu wyciągnie więcej informacji, niż jej się zdaje? Czy to osiągną? Nie wiem. Ale jak zawsze, mamy szansę dowiedzieć się na następnej sesji. Dziękuję moi gracze. Dziękujemy bardzo serdecznie za słuchanie z Dziękujemy nami za sesję. Dziękuję. tej przygody pod warszawskimi gwiazdami. Dokładnie. Dziękujemy Podsumowane. bardzo serdecznie i miłego wieczoru. Miłego Tak. wieczoru. Lub dnia. Mamy nadzieję, że słuchanie podobało się tak bardzo jak mi prowadzenie. Dobranoc Państwu.